Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć trochę na temat sprężynowych strojów i ich chronologii. Jest to dosyć ciekawy temat, bo im więcej znamy wydarzeń, im więcej mamy takich chronologicznych, połączonych ze sobą wydarzeń, tym łatwiej jest połączyć całą historię FNAF-a w jedną całość. Zbliża nas to do rozwiązania całej fabuły, a bądź co bądź sprężynowe stroje robią dosyć dużą furorę podczas początków tej historii. Więc cóż, zapraszam do oglądania. Pierwsze z kolei, kiedy sprężynowe animatroniki zostały użyte po raz pierwszy. Wychodzi na to, że w oryginalnej lokacji, we Fredbear's Family Diner. Skąd to wiemy? Cóż, mamy Fredbeara. Nie miałoby sensu, gdyby sprężynowy Fredbear został stworzony przez pizzerię Freddy's. W tej chwili nie jest ważne to, jak nazywa się lokacja z FNAF 4, czy to Fredbear's, czy to Freddy's. Starałem się zebrać wszystko, co jest jak najbliższe 100% faktom, jak najmniej teoretyzowania. Logicznie jest przyjąć, że animatronik Fredbear pochodzi z lokacji Fredbear's Family Diner. Więc mniej więcej mamy początki. Pierwsze sprężynowe animatroniki pojawiły się w tej lokacji. Ilekolwiek by ich nie było, 1, 2, 10, pochodzą z jadalni. Ale co dalej? Żeby dostać jakiś bardzo uproszczony zarys, potrzebujemy jeszcze wiadomości, kiedy przestają one działać. Mówią nam to Fonkole z FNAF 3. Fungi wspomina o incydencie z awarią zatrzasków. Po nim sprężynowe animatroniki przychodzą na emeryturę. Nikt nie może z nich korzystać. No i cóż, niby wspomina coś o naprawie robotów, ale jednak nic takiego się nie dzieje. Nawet więcej, nie słyszymy o sprężynowych animatronikach nigdy więcej później w historii Freddy's. Ani we FNAF 2, ani we FNAF 1, dopiero 30 lat po zamknięciu pizzerii w Domu Strachu, prowadzonym przez kogoś niekoniecznie związanego z pizzerią i jadalniami. Po awarii nie były one używane. Przynajmniej oficjalnie, legalnie. Więc mamy zarysy. Od kiedy do kiedy działały. Żeby to trochę rozbudować, pytanie polega na tym, ile jest sprężynowych animatroników. Wiemy o przynajmniej dwóch. Złotym Niedźwiedziu i Złotym Króliku. Pytanie polega tylko na tym, czy był tylko jeden zestaw, czy kilka. Fonkole z trójki potwierdzają, że było ich przynajmniej dwa. Najpierw mówi on o dwójce animatroników, które pojawiły się we Freddy Fazbear's Pizzy. Potem wspomina o awarii zatrzasków w siostrzanej lokacji. Także ta siostrzana lokacja też ma swoje animatroniki, więc mamy przynajmniej dwa zestawy. 4 sprężynowe animatroniki. Pojawiają się one w dwóch miejscach. Po pierwsze, dwójka z minigierek FNAF 4, Fredbear i Spring Bonnie. Po drugie, dwójka ze Stage 01 i z Fonkoli FNAF 3, Golden Freddy i Springtrap. Mamy więc dwa zestawy animatroników. W tej chwili wprowadźmy je do naszej chronologii. Golden Freddy i Springtrap pochodzą z Freddy's i działały mniej więcej pod koniec istnienia sprężynowych animatroników. Niedługo po tym, jak pojawiły się w pizzerii, miał miejsce incydent z awarią zatrzasków i zakazano ich użycia. To był ten koniec. Co stało się z tą dwójką? Cóż, jak wiemy, Spring Bonnie jest pozostawiony za ścianą safe roomu i tam niszczy je. Gdy pojawi się purpurowy, jest już zniszczony, odpadła mu część ucha. Golden Freddy za to robi za części w nowej pizzerii we FNAF 2. Fungi w dwójce sugeruje, że sprężynowy Freddy został tam użyty ponownie. Ktoś go użył. Ale już było dawno po zaprzestaniu używania sprężynowych strojów. Jako że Golden Freddy jest już zniszczony w dwójce, możemy dojść do wniosku, że dzieje się na jakiś czas po incydencie z zatrzaskami. Animatroniki już długo nie są używane i ten tutaj jest już zepsuty. Co jeszcze warto dodać? Gdy Fungi mówił o awarii zatrzasków, przyznaje, że istnieje siostrzana lokacja ze sprężynowymi animatronikami. Także w tym momencie mamy dwie działające w tym samym momencie lokacje ze strojami. Więc jedyne co nam w tym momencie zostaje to powiedzieć, co z minigierkami FNAF 4. Co z tutejszym Spring Bonnie i Fredbearem. Można to umieścić w kilku miejscach. Na przykład zupełnie całkowicie przed czasem nagrań z FNAF 3. Jakby to wyglądało? Cóż, ugryzienie zrobiło swoje. Prawdopodobnie zamknięto lokację z minigier, ale nie odbiło się to zbytnio w żaden sposób na sprężynowych animatronikach. Wciąż był używany, a Fungi nawet nie instruował nikogo w temacie potencjalnej możliwości, że animatronik może ugryźć, że trzeba pilnować klientów, żeby za bardzo nie zbliżali się do animatroników, żeby nie wsadzali cudzych lub własnych głów do ust animatronika. A cóż, raczej powinien, zdaje mi się. Animatroniki wciąż posiadają wielkie paszcze z metalowymi zębami. No i co ciekawe, w takim scenariuszu siostrzana lokacja, o której mowa, to coś zupełnie innego. Coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, i ich własne sprężynowe animatroniki, więc już przynajmniej trzeci zestaw. Tymczasem sam tytuł nadchodzącej gry, FNAF Sister Location, siostrzana lokacja,
gdzie pierwszy teaser mówi: nigdy nie było tylko jednej. Było kilka siostrzanych lokacji, przynajmniej dwie. Przynajmniej dwa inne miejsca niż Freddy's z nagrań. Jaki byłby cel tego zdania, jeżeli nie wiemy nic o tej pierwszej siostrzanej lokacji? Jeżeli nic nie wiemy o pierwszej, to po co wspominać i wprowadzać drugą, naciskać, że to ona jest druga? Nie pasuje mi to. Więc następna opcja polegałaby na tym, że minigierki dzieją się podczas nagrań. Ta sytuacja jest już bardziej skomplikowana, bo niby wiele wyjaśnień, nie? Siostrzana lokacja to miejsce z minigierek, 2 zestawy sprężynowych stroi. Jest miejsce, żeby to połączyć i zakończyć. Ale w takim wypadku, co z awarią zatrzasków? Co z nią? Wydarzyła się, czy może nie? Bo zgodnie z tym przypadkiem, awaria zdarzyła się w siostrzanej lokacji, to jest 2 incydenty zdarzyły się w lokacji z minigierek, w bardzo podobnym czasie. Jak to połączyć? Czy ugryzienie zdarzyło się przed, czy po awarii zatrzasków? Czy może w tym samym czasie? Ogólnie chodzą teorie, że ugryzienie Fredbeara to awaria z zatrzaskami, bo dzieciak wciśnięty do ust Fredbeara płakał i zamoczył zatrzaski i one puściły. I cóż, miałby to sens, gdyby Fredbear był w trybie stroju, a nie jest. Żeby coś takiego się zdarzyło, trzeba najpierw otworzyć sprężynowy strój, on być właśnie w tym trybie stroju, a sprężyny muszą być wyciągnięte. Wtedy, gdy ktoś jest w środku i zatrzaski się luzują, wtedy dzieje się taki wypadek. Animatronik przechodzi z trybu stroju do trybu animatronika i miażdży cię, zabija. Tymczasem w ugryzieniu Fredbeara animatronik jest już w trybie animatronika. Jest już w trybie robota. Zatrzaski nie mają prawa nic zrobić dzieciakowi, choćby wylał na nie wiatr z wodą. Nie, to animatronik ugryzł, to jego endoszkielet. W końcu działał, ruszał ustami i tak dalej. Nie ma z tym związku jego płacz czy coś takiego. A więc ostatecznie to różne incydenty czy ten sam? Cóż, niby różne, ale tak naprawdę jest to bardziej skomplikowane. Bo pytanie ogólnie polega na tym, czy awaria zatrzasków rzeczywiście miała miejsce. Można powiedzieć, oczywiście, że tak, bo po co Fungi miałby tutaj kłamać? I cóż, sam robiłem niedawno odcinek, w którym mówiłem, że Fungi jest często niesłusznie oskarżany o kłamstwa. Jednak tym razem był do tego powód. Ogólnie, co ta awaria dla nas znaczy? Co nie wiemy? Niektórzy mówią, że 2 pracowników zginęła w sprężynowych strojach, co tłumaczy Shadow Animatroniki. Cóż, mnie osobiście nie podoba się to wyjaśnienie. W historii sprężynowych animatroników awaria zatrzasków ma jednak duże znaczenie. Jest to czas, gdy przestaną używać tych stroi. W końcu są niebezpieczne, ludzie w nich giną. Racja? A może po prostu jeden człowiek, jedno dziecko zginęło w sprężynowym stroju i z uwagi na ten wypadek postanowiono zaniechać używania ich, pozbyć się stroi? Mimo wszystko były też one niebezpieczne. Awaria zatrzasków została wyssana z palca, ale wszyscy wiedzieli, że może się coś takiego wydarzyć. Lepiej jest powiedzieć, że miał miejsce wypadek w pizzerii na pracowniku, niż mówić, że zginęło dziecko. Nikt nie mówi, że ten pracownik w ogóle zginął. Mówi tylko, że sprężynowe stroje są niebezpieczne. Kryje w ten sposób ugryzienie i prawdziwe powody całego zamieszania. Poza tym, to co zrobili ze strojami w żaden sposób nie sugeruje, że naprawdę coś się zepsuło i że naprawdę chcieli je naprawić. Coś tutaj nie pasuje. Cóż, taka jest moja teoria. Trochę za dużym zbiegiem okoliczności jest to, żeby oba wydarzenia zdarzyły się tak blisko siebie. W końcu każdy z nich może doprowadzić do zaprzestania używania sprężynowych stroi. Za dużo podobieństw. Jeszcze trzecią opcją byłoby to, żeby minigierki działy się po nagraniach. W takim wypadku w jakiś niezrozumiały sposób po incydencie, w którym pozbyto się sprężynowych strojów, one wciąż są tutaj w użyciu. Niby była mowa o zastępczych strojach i innych takich, ale mówię. To, jak zostały te stroje potraktowane, sugeruje, że nikt nie zamierzał ich więcej używać. Tak więc, cóż, według mnie to wygląda tak. Mamy początek we Fredbears, mamy wejście animatroników do Freddy's, incydenty. I wszystko to jest bardzo ciekawe, bo jeśli to podpiąć jakoś pod fabułę, to może nam to pomóc w rozwiązaniu paru sporów. Mnie na przykład ta chronologia pokazuje, że ugryzienie Fredbeara, które dzieje się podczas działania sprężynowych strojów, raczej nie może się dziać w 1987 roku, bo chronologia po prostu nie pozwala na taką kolejność wydarzeń. Ugryzienie dzieje się sporo czasu przed FNAF 2. I cóż, mimo wszystko, nie wiem, gdzieś może w mojej całej analizie tej historii sprężynowych animatroników mogłem się pomylić.
Może ktoś z Was widzi to inaczej i osobiście bardzo chętnie poznam Wasze opinie. Tymczasem w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do komentowania, przemyśleń dotyczących mojej wersji wydarzeń, Waszych wersji wydarzeń, wniosków jakich z obu itd. Do zobaczenia w następnych odcinkach.